Witam Was serdecznie. Tym razem chciałbym podjąć tematykę portalów sci-fi, fantasy. To jest coś, co prędzej czy później się zawsze pojawia, bo jest proste, fajne i możemy wreszcie jakby dać upust swojej fantazji, temu przejścia do innego świata, ucieczki. Do tego celu wybrałem całkiem fajną bramę, okno. Na początek warto warto powiedzieć, że będę dużo używał takiego efektu, który nazywa się rozmycie promieniste, tak żebyśmy nie korzystali tylko z asetów, ale też zauważyli, jakie sam Photoshop daje możliwości. Zacznijmy w ogóle od kropowania, naciskamy C, ponieważ tutaj z boku nie chcę mi się tego wycinać, a wolałbym, żeby to tonęło w mroku. To mi trochę przesuwa oczywiście ekran. Czy ja tych schodów aż tyle potrzebuję? Kurczę, na razie dam im szansę, ale mam wrażenie, że zostaniemy ostatecznie przy jednym. Na razie je wytnijmy. Kiedy mam naciśniętą warstwę bazową, naciskam Ctrl+J, dzięki temu mam drugą warstwę, taką samą na wszelki wypadek. Zaraz zrobimy z niej obiekt inteligentny, tę poniżej warstwę mogę wygasić. Prawy przycisk myszy konwertuj na obiekt inteligentny, chyba że ktoś ma skrót klawiszowy, do czego zachęcam. Wtedy jest dużo prościej. Na pewno muszę się pozbyć tego elementu centralnego, w związku z tym robimy L, jak lasso, to jest dosyć akurat proste zaznaczenie. Nie musimy się specjalnie przejmować tym, jak ono wyjdzie, ponieważ ostatecznie, skoro ma to być portal do innego świata, to na pewno będą tutaj rozmyte krawędzie, więc spoko, wytnijmy byle jak, naciskamy po zaznaczeniu, tutaj taką opcję maski, jak widzimy wycięliśmy dokładnie to, co chcieliśmy, naciskamy Ctrl+I i pozostaje nam mniej więcej taki obraz. Następnie ponad naszą warstwą dodajemy kolejną warstwę, no i musimy pozbyć się jeszcze tych, no tak, trzeba pozbyć się nóg, skoro już połowę się pozbyliśmy. Brzmi to makabrycznie, ale wiadomo o co chodzi. Weźmy sobie S jak stempel, tutaj stempel powinien dać radę, bo sytuacja jest dosyć jasna i to dosłownie ich przenośni. Ważne, żeby tutaj była bieżąca i poniżej warstwa, a nie wszystkie, czy tam tylko bieżąca. Kiedy to już mamy, naciskamy Alt, samplujemy na przykład stąd i dodajemy do warstwy. Możemy to zrobić szybciej. Pobrać skądś, gdzie będzie jakby całość sytuacji widziana, czyli powiększamy sobie sampla, naciskamy Alt, na przykład tutaj, no i w tym momencie, jeżeli się dobrze wpasujemy, to nie tylko będziemy mieli u dołu dobrze, ale także będziemy mieli dobrze u góry. Jest szansa, że do samej góry taką plamę będzie można przenieść. To oczywiście nie jest super wskazane, ponieważ powtarza nam się pattern i już to widzimy, ale na ten moment będzie ok. Teraz samplujemy sobie stąd i na przykład dodajemy tutaj i też, o tutaj widzicie, prawie ok, prawie robi wielką różnicę, więc to ile się uda, tyle zrobimy, ale też nie chcę przeginać, bo dojdziemy za daleko i będzie problem. Zmniejszmy teraz sobie naszą szczotkę, nasz pędzel i weźmy kolejny sample. Teraz tak, żeby no, ten wzorek powtarzający się trochę przykryć, no to stąd przysamplujmy, tu trochę przysamplujmy, tu może trochę przysamplujmy, stąd przesamplujmy, tu nacisnę Alt, tu sobie przejadę. Kiedy mamy coś takiego zrobione, możemy sobie zmerdżować te dwie warstwy z kontrolem, naciskam na jedną i na drugą, prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny. I teraz, kiedy już to mam, naciskam Ctrl+J. Chcę mieć dwie takie warstwy, wyjaśnię później dlaczego. Na tym etapie to po prostu istotne. Teraz weźmy naszą Japonkę, mam nadzieję, że to Japonka, a może być oczywiście innej narodowości, ciężko mi wyczuć. Zastanawiam się, jak duża ona powinna być, ale nie muszę się zastanawiać, mogę odpalić to tło i mniej więcej sobie naszą postać dopasować i akurat się wstrzeliła. Możemy ją szybko zaznaczyć, zobaczymy jak Photoshop sobie poradzi, po to mamy szybkie zaznaczenie, żeby z niego korzystać. Oczywiście z ograniczonym zaufaniem do części, bo tak jak widać bywa różnie. Weźmy sobie, no właśnie, co byśmy sobie wzięli? Może weźmy sobie teraz szybkie zaznaczanie, ważne, żeby tu było po środku, wtedy dodajemy do obecnego zaznaczenia, no i tam, gdzie nam nie wyszło, a nie wyszło nam głównie na włosach. Co prawda nie przejmujemy się tym zbytnio, bo ta dziewczyna będzie stała u wrót portalu do innego świata, jakiegoś isekaja, w związku z tym no dziwne by było, żeby ona była strasznie ostra. Myślę, że raczej on tak zaleje światło jak mnie krew, jak kolejnym razem mi się projekt wywali, więc spokojnie możemy zaznaczyć w miarę byle jak. Oczywiście im bardziej się dłużycie, tym lepiej. Po zaznaczeniu naciskamy maskę warstwy, no i stoi. Na razie stoi przed pustką, przed pustym zakresem Photoshopa. Prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny i jest OK. W tym momencie, kiedy już mamy słabo wyciętą dziewczynę, mamy wycięte okno na świat,
no to możemy zacząć myśleć o tym, co za tym oknem będzie. No i za tym oknem chciałem dać, no jakie to odkrywcze, oczywiście Japonię, jakiś świat, do którego ta dziewczyna mogłaby przejść. I to, co chciałbym zrobić, to przerzucić tę Japonię pomiędzy nasze dwa portale. Dlaczego? Wyjaśnię później, ale teraz nacisnę jeszcze Ctrl-J i ten jeszcze jeden portal, znaczy jeszcze jedną Japonię przerzucę poniżej. Czyli mamy taką przekładankę. Obraz, który będzie z tyłu, potem nasze wrota, nasze przejście, potem znowu obraz, który będzie z tyłu i znowu nasze przejście. I tak naprawdę to jest większość rzeczy, które tutaj chciałbym dodać. Nad tym się zastanawiam, to jest w ogóle coś, co mi wpadło później zupełnie do głowy. Jeszcze nie wiem, czy to wykorzystam, ale być może to wykorzystam, tylko tu mamy kwadrat, tu mamy koło. I teraz chciałbym pobawić się bardziej Photoshopem, no bo nie jest żadnym problemem jakby podstawić sobie zdjęcia, lekko je tam wyciąć, szczególnie teraz, gdzie wycinanie jest mega banalne, ale no to jeszcze chcielibyśmy przede wszystkim nadać jakiś cień, no bo głupio by było, żeby ten cień tak, no, żeby była bez cienia, no, dziwnie to wygląda. Dwuklik, najprostszy cień, klikamy sobie tutaj cień, no, on już sobie stanął, prawda, jak nawet tutaj złapiemy, to możemy sobie tym cieniem majtać i to jest całkiem spoko. Ten cień jest na pomnóż, możemy sobie zrobić, nie wiem, ciemniejszy kolor, chociaż wzorowo jest na pomnóż. Klikam OK. Teraz klikam na ten cień prawym przyciskiem myszy, to nadal jest nieintuicyjne, bo nie da się zaznaczyć jakby samej opcji cienia i to jest błąd w Photoshopie moim zdaniem. Tu powinno się to jakoś tam pikować, nie wiem, podjeżdżać do góry, delikatnie ruszać. Mogę teraz kliknąć utwórz warstwę. No i ta warstwa OK, ta warstwa to jest właśnie nasz cień, czyli stworzyłem cień, zamiast tam kombinować, ściemniać tą naszą postać, zalewać ją czarnym kolorem, po prostu mamy cień. Naciskam Ctrl-T, łapię z kontrolem u góry i kładę ten cień tak, jak mi się podoba. O ile dobrze pamiętam, to do tyłu był OK ten cień, jako że to będzie cień bardzo prostego kalibru, jeszcze tutaj z kontrolem cały czas go rozszerzam. Wydaje mi się, że tak będzie OK. Zawsze możemy się posiłkować tym cieniem, tylko ja sobie z Shiftem to zgarnę, żeby to skopiować. Możemy się posiłkować cieniem, który pamiętamy i teraz dzięki temu mogę na tym cieniu jakieś rzeczy robić. On nie powinien dojechać do końca, na pewno nie powinien, jak się okazuje, wyjechać poza. Zróbmy więc go dotąd. Oczywiście powinien być dużo mniej przejrzysty, na przykład coś takiego. I ten cień na krawędziach powinien się rozmywać, w sensie no nie wszędzie jest taki sam. Ta tekstura, która tutaj się pojawia, ona się uwidacznia w cieniu. Dlaczego? Dlatego, że to jest prześwietlone. I tu, gdzie jest prześwietlone i nie ma jakby cienia, no to nie widać tekstury. To będzie pewne wyzwanie, to jest ciekawe. Mógłbym to zrobić na kilka sposobów, ale zrobimy oczywiście najprostszym, jakim przychodzi do głowy. Powiedzmy, że najedziemy na tło, weźmy sobie lasso luźne, no weźmy sobie na przykład o taki sample, naciśnijmy Ctrl-J, więc ja wyciąłem po prostu kawałek podłogi, którą mogę wrzucić pod ten cień albo na ten cień. Ctrl-T, możemy go sobie trochę zmniejszyć i teraz warto byłoby, żeby ten cień nam się z tą teksturą dodawał. W związku z tym klikam z kontrolem na warstwę cienia, więc zaznaczyłem sam cień i teraz jestem na warstwie naszej tekstury, prawda? Czyli mam zaznaczoną warstwę tekstury, klikam wycięcie, no i voilà, mamy to, co chcieliśmy. Oczywiście ta podłoga tutaj jest węższa, tutaj jest szersza, więc mógłbym jeszcze gdzieś tam próbować to doskalować, ale to nie ma większego sensu, tak sądzę. Dlaczego tak sądzę? Ano dlatego, że jak włączę naszą grupę, to nie ma do czego tego porównać i jest w miarę ok. Natomiast to, co widać, to widać zdecydowanie, że to krycie jest za duże, no ono powinno być taką bardziej sugestią, aniżeli, nie to wziąłem co trzeba, aniżeli taką jasną opcją co do tego cienia. Jaki ten cień ma być? Być może taki, być może pomnóż, ale z mniejszym kryciem. No i ten cień z pewnością musimy teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy, konwertować na obiekt inteligentny. Kiedy już to zrobiliśmy, to chcemy go trochę rozmyć, więc klikamy filtr, rozmycie polowe. Dlaczego rozmycie polowe? Dlatego, że ono nam zaczyna rozmywać od krawędzi, prawda? Czyli
ono działa troszeczkę inaczej niż rozmycie zwykłe. I jeszcze raz możemy sobie takie rozmycie jeszcze raz możemy sobie rozmycie polowe nałożyć i wygląda to dobrze. Jeżeli nam mało, możemy jeszcze filtr rozmycie gaussowskie. Każdy Gaussa bardzo lubi. Gauss jest zawsze w cenie, aczkolwiek tutaj czy nam się super to przyda, nie wiem, wygląda to w miarę ok. Zacznijmy od tworzenia portalu. Jak stworzyć ten portal, jak stworzyć to wrażenie portalu? No każdy ma swoją ideę fix, natomiast ja bym zaczął właśnie od takiego czegoś, żeby ustawić oczywiście dobrze nasze tło, czyli teraz z kontrolem łapię obydwa te tła. Chciałbym, żeby ona widziała ludzi, którzy tam chodzą, ale nie tak dużych, Ctrl T, być może to coś takiego. OK. I fajnie by było, żeby jeszcze duży problem. Trzymam Alt i wyciągam z tego zdjęcia jeszcze jedno zdjęcie. Czyli tak naprawdę robię coś takiego. I to jest całkiem OK. Na razie wygaszę, żeby nam nie psuło odbioru. Później wyjaśnię dlaczego. Klikam na to zdjęcie, na samym dole, które jest. To na razie wygaszam i chciałbym stworzyć takie odejście do tyłu. Jak stworzyć odejście do tyłu? Ano, klikamy filtr, formowanie. Przesunę się tutaj, żebyście widzieli, co robię. No i teraz bierzemy sobie ściskanie. Chciałbym ścisnąć nasz obraz tak, żeby on się wydawał, że jest dalej. Klikam OK, czyli on jest gdzieś tam dalej i ona generalnie możemy powiedzieć, że tutaj się wytworzyło takie ściśnięcie ogromne. Kiedy już to mamy, kurde, ze światłem mam kłopoty, kiedy już to mamy, to klikam sobie na drugą opcję i tutaj dodaję maskę warstwy, B jak brush, weźmy sobie jakiś większy brush i tutaj na tych krawędziach możemy czarnym kolorem ukryć na przykład ten efekt, bo chciałbym, żeby on w centrum był dobry, ale tu na krawędziach może być lekki taki distort, takie przesunięcie jakby. I to już jest jakby przyczynek do tego portalu. Następnie odpalam to na samej górze, klikam filtr, rozmycie promieniste. No i tu zaczyna się cyrk, ponieważ my nadal nie mamy podglądu, gdzie to się wydarzy, więc tak trochę na strzała będziemy to robili. Kiedy już to zrobiliśmy, klikamy powiększenie, możemy oczywiście jechać najwięcej, weźmy sobie 85, najlepsze, klikamy OK. Jeżeli macie zrobiony obiekt inteligentny, to jest całkiem spoko, bo tak naprawdę będziemy mogli to zmienić. Klikamy OK, zobaczmy, co się wydarzy. Ponieważ ważne jest, żeby ten portal świecił też dookoła, prawda? Nie był tylko płaski, więc zapewni nam jakby cała ta sytuacja, zapewnia nam, Ctrl-T naciskam teraz i to powiększę specjalnie, cała ta sytuacja zapewni nam wyjście jakby poza portal, taki bieda 3D efekt. Ale to jest dosyć istotne, bo dzięki temu będziemy mogli właśnie z automatu zrobić sobie to wciąganie portalowe, tak? To jest OK. I teraz, kiedy mamy już taki efekt, dodajemy sobie maskę warstwy, bierzemy sobie B jak brush, weźmy sobie jakieś nieduże krycie, nie wiem, 24 i chciałbym, żeby tutaj to było w miarę jasne. Czyli nas nie interesuje jakby, żeby na całym tym efekcie to się działo, nas interesuje tutaj. Jest to strasznie po bandzie zrobione i generalnie nie chcę, żeby to było zrobione na normalu, tylko chciałbym, żeby to właśnie było jaśniej i to jaśniej jest całkiem OK. Weźmy sobie V lub kotwicę, jak to woli i możemy sobie takim efektem sterować. Nawet bym się zastanawiał, czy nasza bohaterka nie powinna być przez ten efekt w jakimś stopniu ogarnięta, więc naciskam Alt, trzymam i wyciągam ponad naszą bohaterkę właśnie ten efekt. Dzięki temu ona też zaczyna w nim stać. Aczkolwiek nie chciałbym, żeby ona cała była nim pochłonięta, bo nie na tym mi zależy, więc B jak brush i na masę warstwy tego efektu z jej twarzy mogę to zdjąć. No twarz już powinna być w miarę taka, wiecie, chroniona, jeżeli chodzi o to. Gdzieś tu spod pachy, niech to sobie wyłazi, niech ją tam oblewa i tak ją zaraz będziemy tutaj męczyć na 100 sposobów, więc jeszcze z tego wyjdziemy. Czyli generalnie ten efekt wyjścia jakby z bramy jest już osiągnięty. B jak brush i jeszcze mogę stąd go wyjąć. Aha, no tak, krycie. Weźmy sobie jakieś mocniejsze. Tak samo i tutaj. Mógłbym mocniej, mógłbym słabiej. No to już od Was zależy tak naprawdę, jak bardzo to czujecie, jak bardzo chcecie to ogarnąć.
Teraz tam, gdzie robiliśmy ten distort, prawda, to formowanie, zobaczcie, ono nie jest jakieś super istotne, ale jak ono jest, to nie wygląda już tak płasko, prawda? Już to bardziej się wciąga. Kliknijmy teraz jeszcze raz i zobaczmy, co jeszcze możemy z tym formowaniem zrobić, czy jeszcze bardziej możemy je tam ściągnąć, może to też da jakiś fajny efekt. Klikam OK i jest OK. Dlaczego ten efekt formowania i tak jakoś bardzo nie wpływa? Dlatego, że wiele zależy od tej warstwy przykrywającej. I teraz znowu na tej warstwie przykrywającej, bo jak brush, jak damy, czarnym, to dopiero zaczyna to bardziej wciągać, prawda, tą sytuację. O, i zaczyna jakby krzywić te budynki, krzywić tę rzeczywistość, o widzicie, no i wygląda to coraz ciekawiej. Nadal te takie ostre ramy tutaj są, które nam psują całość i po to właśnie była ta druga opcja. Na tej drugiej opcji, co nie jest tajemnicą, również zastosujemy filtr rozmycie promieniste, no może już nie takie duże, dajmy tam, nie wiem, 70 i zobaczmy, co się wydarzy. Ponieważ te wszystkie krawędzie powinny być afektowane przez to światło. Tu tego światła jest najmniej, no ale też i światła na tym obrazie jest najmniej, więc nie ma tu jakiegoś dużego zdumienia. To dosyć mocno się wydarzyło. Naciskam w takim razie maskę warstwy, naciskam Ctrl i jest źle. Jest źle i bardzo dobrze, że jest źle. Dzięki temu będę miał asumpt, żeby pokazać, jak powinno być dobrze. Naciskam więc Ctrl J, czyli mam drugą taką warstwę. Naciskam na niej, przejeżdżam na dół do tej, którą zrobiłem wcześniej. Naciskam jeszcze raz Ctrl I, czyli ona jest cała rozmyta i ta jest cała zakryta, nie rozmyta. Obydwie teraz są rozmyciem. Klikam prawym na to rozmycie promieniste, usuń inteligentny filtr, czyli ta warstwa jest solid, a ta jest rozmyta. I dzięki temu, mając te dwie warstwy, co oczywiście na początku spaprałem, ale to dobrze, bo dzięki temu być może łatwiej zapamiętacie, jeżeli jeszcze dotrwaliście do tego momentu, będę mógł to naprawić, ponieważ wszystko jest obiektem inteligentnym. I teraz na warstwie tej dobrej będę zakrywał partie, które uważam, że powinny być bardziej rozmyte. W związku z tym biorę czarny kolor, biorę jakieś nieduże krycie, tam 40, no i tu na górze, no zdecydowanie powinniśmy rozmyć sobie, no, w przypadku myszki 40, w przypadku pióra będzie więcej. Teraz te wszystkie krawędzie możemy sobie trochę porozmywać, prawda? I naprawdę będzie wyglądało to po prostu sensowniej i lepiej. Teraz ten portal naprawdę zaczyna do nas wychodzić. Nie tylko ze światłem, które niesie za sobą pewną fakturę, pewne rozmycie, ale już również nasza scena zaczyna się i tutaj wylewać i rozmywać. Dzięki temu, nawet jak sobie pozwolimy pojechać dalej, prawda, to będzie to miało ręce i nogi. Będzie generalnie to na nas oddziaływało dużo mocniej, aniżeli byśmy tylko... Oczywiście nie chcę przesadzać, bo łatwo jest wpaść w to przesadzanie. To, co chciałbym teraz jeszcze uzyskać, to zastanawiam się, czy ten środek, który tutaj został, który jest właściwy, no bo mógłbym zostawić coś takiego, ale fajnie jest, żeby dać połączenie takiej normalności też. Chciałbym do niego dodać troszeczkę kontrastu. Dodajmy sobie krzywę, klipujemy do naszego, tym znaczkiem do naszej ekspozycji i teraz mogę bawić się dowoli tym, co chcę osiągnąć, prawda? I to już jest całkiem ok. Mogę też pokusić się i całą tą wersję tutaj jakby dobrą zmienić na jakieś mieszanie, ale czy to ma sens? No rozjaśnienie jest całkiem spoko, ale nie jest to też jakaś super ważna rzecz. Być może B jak brush, X-em sobie dodam tu i ówdzie jeszcze tej jasności. Po co nam ta jasność? No jak to jest portal i świeci, no to dobrze byłoby to jakoś zaznaczyć. Dobra. No nawet tak będzie lepiej dla całego obrazu. To teraz dodajmy trochę takiego tajemniczego looku. Więc być może gdzieś tutaj Ctrl-T. O, może coś takiego. Weźmy to na jaśniej na 12-10%. Chodzi o to, żeby wytworzyć tylko pewne halo i sugestie i zamknąć to też w okręgu.
Oczywiście, jeżeli czujecie, że powinno być to inaczej, to niech będzie inaczej, ale mi wystarczy te parę procent, żeby tu tę sugestię zasiać. Teraz mam taki taką dziwną kroplę. Biorę sobie Ctrl-T i następnie z Ctrl-em chciałbym ją trochę powyginać, żeby ona była bardziej coś takiego. Klikam Enter i zmieniam to też światło punktowe. I znowu Ctrl-T, jednak będzie to trochę tak, z Ctrl-em, widzicie, zmieniam jakby położenie i perspektywę tego wszystkiego, bardzo bym chciał, żeby to było mniej więcej tak, oczywiście to musi być większe, wolałbym, żeby ten centrum tego czegoś wypadało niżej, ale jak będzie wypadało tutaj, to też się nie obrażę. Jak już to mam, to muszę jeszcze się zdecydować, w którym miejscu to umieścić, czy umieścić to poniżej, czy umieścić to tylko tutaj, czy umieścić to nad wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, jak umieszczę to nad wszystkim, to ona też zacznie być tym afektowana. Oczywiście nie chcę w takim kryciu, niech to krycie będzie jakieś takie wręcz symboliczne. 27, B jak brush, dodaję maskę warstwy czarnym kolorem. No i tutaj już się nie ceregielę, lecę po wszystkim, jak tu leci. Gdzieniegdzie ją z tego wyjmę, a gdzieniegdzie ją tu zostawię. To powinno ją przenikać. Im bardziej ona się zacznie przenikać z całą tą dziwną sytuacją, prawda, tym lepiej dla tego obrazu. Czyli tak było, tak jest. To są takie drobne subtelności, ale na poziomie jakby odbioru tej, dosyć jednak będzie zamazana ta grafika, ale na poziomie subtelności tej grafiki to wszystko zacznie robić w sumie ze sobą robotę. No i na koniec to już musi być jakiś kurzyk. Ten kurz sobie dajmy może jakiś taki, no jaśniejszy kolor byłby ok, ekran też nie jest od rzeczy, albo ekran, albo jaśniej, tak myślę. Ekran strasznie się syfi, jaśniej jest mało subtelne, ale jaśniej ostatecznie wygra i zrobimy sobie filtr, rozmycie gaussowskie, delikatnie sobie te kurzyki tutaj rozmyjemy, ale też no delikatnie, ale nie za bardzo, dobra. Dajmy do niego maskę warstwy, jak brush, w tym miejscu jest trochę tego za dużo i może nam szkodzić, więc tutaj bym nie chciał, żeby to szkodziło. Teraz byśmy się zajęli samą dziewczyną, no bo tak naprawdę w ogóle ona tutaj nie pasuje i kolorystycznie i jakby ona nie jest tak stawiona, jak powinna być, gdzie ona w ogóle... Dobra, kiedy już ją mamy, najpierw zajmijmy się może trochę kolorem, czyli ponad nią dodajemy barwę, nasycenie, klipujemy do naszej dziewczyny tym znaczkiem, więc cokolwiek ja zrobię tylko z nią, a nie z całym obrazem. Ją trzeba w ogóle dosycić, bo nie pasuje do całego obrazka. Może częściowo na przykład te spodnie trochę jednak w ten fiolecik gdzieś będzie, dobra, delikatnie jednak je odsycimy. Jak już odjechaliśmy, Ctrl i B jak brush i jakimś niedużym kryciem chciałbym, żeby one delikatnie nabrały tego looku, o, w ten sposób, ponieważ ona stoi właśnie przy ekspozycji takiego koloru. Na 1000 sposobów możemy to zrobić, ja wybrałem jeden z dziwniejszych, więc spoko, to już też jest dobrze. Teraz zrobimy inaczej, dodajemy warstwę, klipujemy do niej, weźmy sobie nakładkę, weźmy sobie ten kolor na przykład, no i skoro ona będzie koło tych kolorów, to te kolory, które ją oblewają, powinny się do niej przyklejać. I na przykład tutaj ten kolor z altem, ten kolor, na przykład tutaj ten kolor, ten kolor, ten kolor. To jest taka absolutnie najprostsza akcja. Teraz dodajemy kolejną warstwę, robimy z tego łagodne światło, klipujemy, weźmy sobie ten kolor i oblejmy ją właśnie takimi kolorami, które tutaj występują. Tak. I spoko, że jest nakładka, jest ten kolor, w ogóle to nie koliduje ze sobą. Tutaj jest ok, ciemniej, tu ciemniej w zasadzie powinno być, dobra. Kiedy mamy mniej więcej to zrobione, złapię teraz z kontrolem wszystkie warstwy, łącznie z dziewczyną, klikamy prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny, zapiszmy sobie i skopiujmy dziewczynę, Ctrl-J, następnie filtr, rozmycie promieniste. No i też ją rozmyjmy, może jeszcze mniej niż to 80 parę, ale chciałbym, żeby ona także była rozmyta. Mamy takiego potworka, w związku z tym po tym potworku robimy maskę warstwy, Ctrl i B jak brush, no i przykładamy się do krawędzi. Czyli no nie chcemy zaburzyć jej twarzy, no bo ona jest ważna, ale tutaj już na przykład na krawędziach, gdzie ona jest jakieś większe krycie, ona się musi już rozmywać, ona musi już być
w jakiejś części praktycznie stopiona z tym tłem i tak jest ok. Dlatego ja nie naciskałem na jakieś super wycięcie, ono nie jest dla mnie najistotniejsze właśnie z tego powodu, ponieważ tak naprawdę i tak ją po prostu rozmyjemy, więc po co ją jakoś super wycinać, jeżeli i tak ma być rozmyta. Co prawda widzę, że ten efekt, który ja zakładałem, nie robi takiej roboty, jaką zakładałem, więc będę musiał troszeczkę tutaj zadziałać inaczej. Jeszcze sekunda. Tak, będę musiał zadziałać inaczej. Dodamy sobie teraz, znaczy tak, zrobimy z niej znowu prawy przycisk myszy, konwertuj na obiekt inteligentny, filtr, rozmycie, poruszenie. I to poruszenie chciałbym, żeby było mniej więcej właśnie jakie. Jakie poruszenie bym chciał, żeby to było? No jakieś może nie aż takie ogromne. A, źle zrobiłem oczywiście, ponieważ tak naprawdę chodzi o to, żeby skopiować dziewczynę, a nie tylko efekty, więc Ctrl-J. Teraz na tej dziewczynie używam poruszenia, filtr, rozmycie, poruszenie. O, to będzie trudna akcja. Dodajemy maskę warstwy, Ctrl-I, B jak brush. I teraz tutaj, gdzie byśmy chcieli mocniejsze poruszenie, dodajemy to poruszenie. O, i ona się zaczyna nam rozmywać jakby w tej opcji. Natomiast ważne, żeby jej twarz i generalnie ona nie była rozmyta. Dodajemy teraz, skoro to jest nasza dziewczyna, jakby z kontrolem albo z shiftem możemy to sobie połapać do jednej grupy, nazwać to dziewczyna. I nad naszą dziewczyną dodajemy warstwę, OK. I dodajmy sobie teraz 80, 80, 80. To jest taka neutralna szarość. Shift, Backspace, zalewamy. Mogliśmy dodać to oczywiście w formie solidu. I teraz dodajmy rozjaśnienie liniowe, dodajmy maskę warstwy, Ctrl-I, B jak brush, Altem klipujemy tylko do naszej dziewczyny. No i dodamy gdzieniegdzie trochę takich przebić z niskim kryciem, trochę takich odblasków, gdzie już ona powinna je mieć. Czyli tam, gdzie powinno być jaśniej, czyli nad jej głową dodajmy już jaśniej. Tam, gdzie czujemy, że powinna być rozjaśniona. Natomiast ponad tym dodajemy jeszcze krzywę. Tą krzywą jedziemy do dołu, klipujemy do dziewczyny, Ctrl-I, B jak brush i takim najbardziej prymitywnym sposobem po prostu przyciemnimy ją tam, gdzie powinna być ciemniejsza. No to naturalnie taki dodge and burn, bieda, prawda? I to jest całkiem właściwe. Kiedy mamy to już zrobione i kiedy ona sobie stoi przy tym portalu, jakikolwiek on by nie był, no to czas na jakieś finałowe akcje, więc weźmy to sobie wszystko, dodajmy ponad wszystkim warstwę, obraz, zastosuj obraz, OK. Dzięki temu stworzyliśmy po prostu kopię obrazu, który jest już z tym wszystkim ogarnięty. Teraz mogę shiftem złapać wszystko, co było poniżej do jednej takiej grupy i tą grupę sobie na razie wyrzucić z widoku. Teraz chciałbym nacisnąć C, ponieważ cały czas mnie drażni brak centralizacji takiej dobrej tego zdjęcia. Ja stracę tą kolumnę w jakimś stopniu i to jest dla mnie też ból. Klikam OK, niech się kadrowanie zrobi. To, co teraz fajnie byłoby zrobić, to jeszcze dodać taką teksturę ostateczną ponad już całym obrazem, która będzie mi unifikowała zarówno dziewczynę, jak i obraz. Taką teksturę możemy dać albo nakładką, albo łagodnym światłem. Niech to będzie łagodne światło. Zastanawiam się, czy jeszcze tej tekstury również tak filtrem, właśnie formowaniem nie wygiąć do tego, o tutaj, prawda? O, w ten sposób. Tak, ok. Zobaczymy, czy to coś da, czy to coś zmieniło. No, tak o, powiedzmy, że tak o. Czy jeszcze się zastanawiam, to łagodny, o, to jest w ogóle mega efekt. Kurczę, czasem się zdarza taka dziwna perła zmieszania, o której się nie spodziewam. Oczywiście myślałem o tym bardzo klasycznie i w niebieskim manturażu. Dobra, jaśniej też jest ok, wygląda całkiem spoko. Dobra, myślę, że coś takiego. Ten fejdzik będzie fajny. Dodaję maskę warstwy B jak brush. No i oczywiście to, co chcę zrobić, no to nie jest jakby wyjęcie wszystkiego, ale na pewno muszę wyjąć jej twarz. Na pewno jakby nie było, to ta twarz musi być wyjęta. Teraz jeszcze się zastanawiam nad czymś innym. Dwuklik na tę warstwę. Z Altem zobaczę, co da mi wyjęcie tego efektu z cieni albo wyjęcie tego efektu tylko z jasności. I to też jest jakby do sprawdzenia, co nam tutaj lepiej się
wypłaci. I myślę, że wyjmowanie tego efektu z cieni jest dosyć ciekawe. Można by było się pokusić właśnie o takie wyjęcie z cienia. Zobaczmy jak było, jak jest. I wydaje mi się, że naprawdę jest spoko. Znowu dodajemy kolejną warstwę, obraz, zastosuję obraz. OK. I teraz przechodzimy do końcówki, czyli do rawowania. Przy rawowaniu to jest już wasza trochę indywidualna sprawa. Ja się znowu postaram przesunąć. Prawy przycisk myszy, konwert to na obiekt inteligentny, filtr, kamera, RAW. Od razu sobie klikamy porównanie. No i możemy zacząć najpierw od absolutnych podstaw. Czy mi bardziej cieplejszy, czy mi bardziej jednak chłodny obraz się podoba. Co ciekawe, mi się podoba bardziej ciepły, bo on będzie korespondował z tymi wszystkimi światłami. Tinta i tak jest ogarnięta, ekspozycja, no właśnie, ekspozycji bym jednak trochę ujął. Na razie globalnie działamy, to są rzeczy globalne. Kontrast mi zdejmie trochę tego fade'a, jest OK. Światła możemy podwyższyć, cienie możemy obniżyć, bo ona jednak stoi w jakiejś tam pieczarze teoretycznie, prawda, więc jest OK. To czarne powinno być. Tekstura, czy ta tekstura, no nie, tekstura nam tu nie jest jakoś wybitnie potrzebna. Nawet mi przeszkadza, że to jest takie przejrzyste, raczej bym ten glow taki tutaj chciał zachować, ale to już zrobimy punktowo, a nie globalnie, ponieważ globalnie mi to będzie przeszkadzało. Jaskrawość, no tak, jaskrawość jest OK, w obecnej dobie kolorów, krzykliwości coraz większa jaskrawość jest wskazana. Krzywa tonalna, no nie, tu nie będziemy jakoś się za specjalnie bawić. Co jeszcze? To jest tyle na wejściu. Teraz weźmiemy sobie opcję tylko w określonych miejscach. No i teraz chciałbym wziąć pędzel. Pędzlem jadę sobie tutaj. Tam, gdzie się robi bardziej czerwono, to tam się nie robi bardziej czerwono, tylko jakby te rejony będę zmieniał. I tylko w tych rejonach zaczynam działać, czyli zaczynam działać w rejonie tego naszego portalu. Teraz zobaczcie, jak zrobię ekspozycję, to będzie tylko tutaj, gdzie ją dotknąłem, prawda? Czyli mógłbym mniej więcej coś takiego zrobić. O, widzicie, o co chodzi? Tylko tutaj się to dzieje. I to jest całkiem OK. No i dobrze by było, skoro to portal i taka fantasy, magia, rozjechać ten efekt już po bandzie. Myślę, że jest OK. Możemy sobie pewne kolory pomieszać. Co prawda nie jest to dobrym pomysłem, więc zostawmy może tak jak było. Ctrl Z. I wydaje mi się, że tu jest całkiem legitnie. Teraz chciałbym dodać kolejny taki właśnie pędzel, więc dodaję kolejny pędzel. No i to, co mnie interesuje, to to, co mamy tutaj, czyli schody i ta cała dookulność. Zrobimy sobie taką winietkę delikatną. No i ta winietka oczywiście zbiera nam z ekspozycji, ta winietka zbiera nam z podświetlenia, ta winietka zbiera nam, znaczy no też nie jakoś super nachalnie, no bo chciałbym jednak zachować pewną informację, że jest to portal, a nie jakieś tam tylko okno. Wyostrzenie, no wyostrzenie może zostać. Dodajemy kolejną opcję z pędzlem. Ten pędzel będzie już absolutnie minimalny. Chciałbym teraz tylko naszą dziewczynę tutaj zaafektować. To, co mnie interesuje, no to ekspozycja. Tak, ekspozycja jest OK, te podświetlenia też są OK, ale chciałbym przede wszystkim, żeby ona kontrastowała jednak w jakimś stopniu z tym, co tam się dzieje. Nie mam na to dobrego planu, ale zaraz będę go miał. Dobra. Może na pewno tekstura jest mi potrzebna. Wyostrzenie. Dobra, jest OK. Co dalej? Wróćmy jeszcze, albo nie, dodajmy sobie kolejny pędzel i tym kolejnym pędzlem jeszcze tutaj sobie troszeczkę zblurujemy niektóre rzeczy, więc jedziemy od razu do tekstury. No i jedziemy trochę w dół. Tak samo z przejrzystością i z... Nie, zamglenie będzie OK. Wydaje mi się, że jest OK. Czyli jak było, jak jest. Jest to już zupełnie inne ujęcie, zupełnie inne zdjęcie, więc kamera RAW naprawdę zrobiła tutaj robotę. Moglibyśmy jeszcze sobie jakiegoś luta tutaj spróbować dorzucić. Co prawda ostatnio preformatowałem Photoshopa, więc z tych lutów potraciłem, muszę je sobie dodać, ale ten Edgy Amber jest całkiem ok. Weźmy go sobie w jakimś takim niedużym kryciu, może na przykład 30-28, Ctrl i B jak brush i tutaj, gdzie mamy source'a takiego końcowego, moglibyśmy tutaj te promienie i te takie światełka żółte trochę wzmocnić tym bursztynkiem. Może tutaj, tu prawie, że będzie wychodziło to jakby do nas, prawda? Prawie się będzie tutaj działo. Nawet teraz sobie wiecie, co pomyślałem? Że skoro ta rzeczywistość miałaby się przenikać, nie byłoby niczym zdrożnym, żeby część tych rzeczy tutaj... Ej, kurczę, ale w ogóle dziwny pomysł mam. I w ogóle na koniec, więc pewnie już nikt tego nie obejrzy, ale wpadłem teraz na taki głupi pomysł, żeby dać warstwę obraz, zastosuj obraz, Enter
Control, no właśnie, najpierw zróbmy z tego obiekt inteligentny, czyli prawy przycisk myszy konwertuje obiekt inteligentny. Ctrl T, powiększmy to bardzo. Nie, w Photoshopie, nie rób mi tego. Mam wrażenie, że coś się tu srogo zablokowało. Albo mi, tak, tablet odmówił posłuszeństwa. I teraz te niektóre rzeczy, dodaję maskę warstwy, Ctrl-I, B jak brush, tylko tak, gdzie to będzie? Aha, tutaj. No, a tak bardzo delikatnie ghostem, na przykład to można by było wziąć, tutaj coś, tu coś. O, to będą takie elementy, które zaczną prześwitywać. Super. Bardzo się cieszę, że na sam koniec pomyślałem o takiej rzeczy. Kurde, a jestem skromny. Dzięki temu jeszcze bardziej będziemy się tutaj... Ta imersja wzrośnie, mam wrażenie, bo ten plan był pusty. Dobra, szczególnie te lampy, te światła. No i dzięki temu ta rzeczywistość zaczyna nam jakby przyświecać, prawda? Ona przechodzi do nas. Super. Dobra, mam nadzieję, że się Wam podoba efekt. Co prawda jest dziwny i sam się go nie spodziewałem, ale mamy fajny portal. A jeszcze miałem ostatecznie jedną rzecz do sprawdzenia. Kurczę, jakiś nieprecyzyjny mi się tablet zrobił. Nie użyłem jednego asetu. Weźmy go teraz na samą górę i dajmy mu szansę, no bo się zmarnuje mój asecik okrągły. Czy ten okrąg ma sens? Kurczę, też ma sens. Zaczyna tu być nawalono jak w radzieckim sklepie. Chociaż nie, w radzieckim sklepie to chyba było niewiele, więc ciężko powiedzieć. Dobra, powiedzmy, że coś takiego i wyjmijmy to jej z nóg całkowicie. O, w ten sposób. Tak. Kurde, to też jest ciekawe. V, podnieśmy to do góry. Ctrl T, spłaszczymy to trochę. No, powiem Wam szczerze, też jest ciekawe. Nie wiem, czy... No tak jest dosyć czysto, tak jest mniej czyste. W razie, gdyby Wam się to nie podobało, możecie mi o tym napisać albo powiedzieć, że przygiąłem pałę. No, ale wydaje mi się, że jest całkiem ok. No tak, kolor będzie wypełniony całkowicie. Dobra. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.